2023 rok to taki trochę rollercoaster w nieruchomościach i w emocjach wszystkich uczestników tego rynku, zarówno tych kupujących, najmujących, jak i na przykład budowlańców i deweloperów. I impulsem do tej audycji było zadane przez dewelopera pytanie, jak to jest, on już wyczerpał wszystkie możliwości reklamy i tak reklamował i tak swoje osiedle domków jednorodzinnych i nie ma żadnej sprzedaży, a czyta, że jest lepsza sprzedaż nieruchomości. Jak tę zagadkę wyjaśnić? O tym właśnie będzie w tej audycji, ale także będzie o tym, żebyśmy jednak nie wierzyli wszystkim naganiaczom lub też ludziom, którzy zapowiadają klęskę rynku nieruchomości. Zastanówmy się, pokażę dane GUS-u, najświeższe dane z BIK-u również. No i cóż, zanim przejdę do audycji, to proszę subskrybuj mój kanał, jeżeli Ciebie interesują nieruchomości, rynek nieruchomości, prawo. Pisz nam też w komentarzach, czym chcesz, żebyśmy się tutaj zajęli. Komentuj również sytuację gospodarczą, bo ta wymiana informacji między nami, między wszystkimi słuchaczami na pewno też jest wartością. Zapraszam również do wspierania kanału. Przechodząc szybko do audycji, no to jak powiedziałem, jest wiele różnych opinii o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. Niektóre też, dodam, są zupełnie oderwane od sytuacji gospodarczej, która, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest najlepsza, ponieważ wielu prognozuje, że wejdzie nasza gospodarka w taki okres stagflacji, gdzie będzie słaba produkcja, słabo zatrudnienie, a jednocześnie też inflacja będzie rosła. To na pewno nie jest dobre. Wiemy też, że nastąpiło jakieś ożywienie, także u deweloperów i w ogóle na rynku nieruchomości, i to widać na przykład z tego wykresu podanego przez BIK, który pokazuje ilość kredytów mieszkaniowych branych ostatnio. No i tutaj widzimy taki wystrzał ponad 10 tysięcy, a mieliśmy kilka miesięcy takich szorowania w dołku koło 6 tysięcy, więc to faktycznie można powiedzieć jest imponująco lepiej. Jednak w porównaniu z poprzednim okresem to wcale lepiej nie jest, ale też jest częściową odpowiedzią na pytanie tego dewelopera, któremu zresztą wszyscy głównie radzili, że chętnie mu wykonają analizę jego działalności. Jest też częściową odpowiedzią na pytanie dewelopera, dlaczego jemu nie idzie, a gdzieś idzie. Rynek dyskontuje w tej chwili z pewnością informacje o tanim czy też bezpiecznym kredycie. Ludzie, którzy nie mogą liczyć na ten kredyt, a chcą kupić czy to mieszkanie dla siebie, czy też inwestycyjnie, czy mają gotówkę, czy właśnie mają zdolność kredytową, która troszeczkę się poprawiła, bo te restrykcyjne obostrzenia, te restrykcje troszeczkę zmalały w stosunku do kredytobiorców, no to myślą sobie tak, Boże, jak ten cały tłum ludzi rzuci się do deweloperów z tym tanim kredytem, no to wykupią mieszkania, one zaczną iść w górę. Ale ci ludzie, ci, którzy teraz kupują, ci, którzy kupują inwestycyjnie, no to z pewnością działają rozsądnie, więc nie będą lokowali pieniędzy w nieruchomości, które jest na przykład później trudno wynająć. Nie kupią domu na osiedlu łanowym, bo po prostu to jest żadna inwestycja, słaba inwestycja. Komu tam to dobrze wynajmiesz? To po prostu nie jest ten zwrot z kapitału, jaki oczekujemy przy wynajmie. Ludzie, ci, którzy kupują dla siebie, no to też ci, którzy teraz ich stać na kredyty, no to są ci majętniejsi. I oni chcą z reguły mieszkać w lepszych lokalizacjach. Jeżeli kupują mieszkania, no to kupują mieszkania w centralnych lokalizacjach. Też nie kupują na obrzeżach. I też niechętnie patrzą się na te osiedla łanowe, czyli te takie małe domki na wąskich działkach, taka trochę patodeweloperka na mniejszą skalę, w odróżnieniu od tej tak krytykowanej patodeweloperki w budownictwie wielorodzinnym, jest przez nich brana niechętnie, bo jeżeli oni
już naprawdę mają pieniądze, no to wolą zbudować sobie dom własny, wolnostojący na dużej działce, a nie coś takiego na osiedlu, z którego wszyscy chcą wyjechać o 8 rano, ale mają z tym trudność, bo muszą stać w kolejce kilkudziesięciu samochodów do jednej bramy, no i gdzie te ogródki to w zasadzie są niewiele większe niż taras. Te złe lokalizacje po prostu w tej chwili nie będą znajdowały łatwo swoich nabywców. Dlaczego? No właśnie patrząc chociażby na te tabele kredytów. Co z tego, że mamy w tym marcu wzrost w ilości kredytów, faktycznie spory, jak de facto jest to ogromny spadek do okresu poprzedniego. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy to ożywienie w kredytach to jest trwałe, czy ten popyt ożywił się na trwałe, czy to jest taki jednorazowy, albo może jeden z kilku wyskoków w kilku najbliższych miesiącach, a potem znowu to wszystko siądzie. I poszukując tej odpowiedzi, spójrzmy najpierw na ogólny optymizm w gospodarce, bo to też sporo mówi. Ten wskaźnik takiego optymizmu gospodarczego w większości branż jest ujemny. No, wyjątkiem jest informacja, komunikacja, finanse i ubezpieczenia. Oni się teraz cieszą bardzo z tego, co się dzieje na rynku, ale zobaczmy budownictwo. Większość osób nadal przewiduje, że sytuacja będzie się pogarszać. Mniej, ten ciemny niebieski pasek, to są ci, którzy uważają, że sytuacja będzie się poprawiać i ta przewaga pesymistów nad optymistami wynosi kilkanaście procent. Trzeba uczciwie powiedzieć, że jak widać, to złe takie nastawienie do gospodarki w stosunku do marca 2023 lekko się poprawiło i również lekko się poprawiło do tego, co było w kwietniu 2022. No, to jest taka jaskółka. Część liczy, że będzie lepiej, ale większość liczy, że będzie gorzej i zobaczmy też, jak oceniają swoją przyszłość w zasadzie budowlańcy i swoją teraźniejszość. No, tutaj mamy w górnej na przykład tabeli, jak zmienia się bieżący portfel zamówień i widzimy, że on się u większości pogarsza w stosunku do tego, co było rok temu, ale nastąpiła nieznaczna poprawa w kwietniu 2023 w stosunku do marca 2023. A pytanie takie, jak przewidujesz ten swój portfel zamówień na przyszłość, no to widać, że już w kwietniu 2023 jesteśmy troszkę większymi optymistami niż byliśmy kiedyś, ale nadal przeważają pesymiści i te 20 ponad procent uważa, że będzie miało mniej zamówień, a 10,5 tylko uważa, że będzie miało więcej. To też wskazuje na to, co się dzieje w budownictwie. Wszyscy, którzy zajmują się deweloperką lub prowadzeniem budów, wiedzą, że ilość budów rozpoczynanych ostatnio była dramatycznie niska. I mimo tego odbicia również w marcu 2023, to jak się spojrzymy na tą ogólną ilość budów rozpoczętych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, no to ta zapaść jest po prostu ogromna, a budownictwo, to warto wiedzieć, jest takim procesem rozciągniętym w czasie i jeżeli przez kilka ostatnich miesięcy była bardzo niska ilość budów rozpoczynanych, niektóre roboty się kończyły, ale te prace wykończeniowe już powoli się, powiedziałbym, wykańczają, to zapotrzebowanie na te prace wykończeniowe się wykańcza, a te nowe roboty są tak małe, to znaczy, że w zależności od tego, w jakiej branży działa budowlaniec, czy on się zajmuje fundamentami, ścianami, czy też może na przykład robi instalacje, to te małe ilości budów rozpoczynanych przez ostatnie kilka miesięcy, tak mniej więcej od połowy zeszłego roku, zaowocuje również za chwilę małym zapotrzebowaniem na ich usługi, co znaczy, że będzie
konkurencja i też konkurencja cenowa między tymi budowlańcami. Presja płacowa pracowników firm budowlanych też będzie mniejsza, no bo nie będą mieli pracy, przynajmniej w Polsce nie będą mieli pracy, ale powiem, że europejski rynek też w tej chwili budownictwa, no delikatnie mówiąc, nie szaleje. Czyli czy można dziś powiedzieć, słuchajcie, rynek nieruchomości zaraz zacznie rosnąć, bo nastąpiło ożywienie w kredytach. Nie byłbym taki wyrywny z takim stwierdzeniem. Naprawdę, ten rok 2023 to będzie taki zły rok, czyli bardzo ciekawy rok, gdzie wiele czynników oddziaływuje na ten rynek. Z jednej strony ludzie chcieliby kupować, ale no cóż, częściowo rozluźniają się kryteria kredytowe, dochodzi ten nowy bezpieczny kredyt, więcej teoretycznie nabywców może na rynek wpłynąć, ale też ludzie boją się, zaczynają się bać, czy o swoją pracę, czy też może jeszcze bardziej nie tyle o pracę, ale o to, jak związać koniec z końcem, bo wiemy, słyszymy, średnia pensja w Polsce rośnie, minimalna płaca zaraz urośnie, ale ta minimalna płaca rosnąca, obowiązek jej podniesienia również przyczyni się do wspierania czy też nakręcania inflacji dalej. Ja nie mówię, że nie należy podnosić minimalnej płacy, ale trzeba wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. Trudniejsza walka z inflacją. A wiemy też, przynajmniej to widzimy na razie, że nawet wzrost tych przeciętnych zarobków nie nadąża za stopniem inflacji. I jeżeli nasze koszty życia rosną, to w pierwszej kolejności musisz kupić jedzenie i trudno w takim razie decydować się nagle, ok, mam większe koszty życia, z tej pensji zostaje mi coraz mniej i mam teraz wejść w nowy kredyt. To zresztą też widać na rynku najmu mieszkań, gdzie te najmy już jak gdyby uderzyły jakiś czas temu w sufit i troszeczkę zaczęły opadać, przynajmniej w wielu miejscowościach zaczęły opadać, zaczęły trochę wracać do normy, bo okazuje się, że tego parcia na ten najem w tej chwili tak wielkiego ze strony najemców nie ma, co też troszeczkę będzie chłodzić znowu ambicje inwestorów. Więc ten rynek 2023 to ja bym raczej powiedział jest takim okresem przyglądania się, gdzie ci, którzy chcą coś nabyć albo coś wynająć, patrzą się, jak to wygląda i ci, którzy kupują inwestycyjnie, no część z nich podejmuje te decyzje, a część się zastanawia. Rynek poszukuje po tych wstrząsach ostatnich jakiejś takiej równowagi i na jakim poziomie ją znajdzie, to się okaże. No dodam oczywiście, że mamy też wiele czynników zewnętrznych, które mogą mocno wpłynąć na ten rynek, chociażby wojna u naszego sąsiada i jakie będą jej dalsze losy. Czy ci Ukraińcy tutaj będą zostawać, czy będą wracać do siebie nagle, czy w ogóle będą mieli powód do powrotu? No zobaczymy. Rok 2023. Przyglądaj się i ostrożnie podchodź do informacji rynek pada, ale również ostrożnie podchodź do informacji rynek się ożywił i będzie rósł, bo chyba ani jedna w tej chwili, ani druga informacja nie jest taką informacją, która oddaje prawdę. Według mnie rynek w tej chwili szuka równowagi i może pójść w każdą ze stron. A pamiętajmy też o jednym. Cykle gospodarcze w nieruchomościach to nie są cykle, które zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Czasami jakieś inicjatywy, na przykład rządowe, na przykład ten tani kredyt, mogą wpłynąć na rynek, dać impuls. Tak jak wielu sądzi, że w tej chwili to właśnie takie zwiększenie zainteresowania mieszkaniami w części jest również wynikiem tego impulsu i dyskontowania przyszłości przez ludzi, którzy chcą, niektórzy z nich, uciec przed ich zdaniem negatywnym wpływem tego kredytu na rynek negatywnym, czyli to, że więcej nabywców trafi na małą ilość mieszkań, czyli podwyższeniem cen. Pamiętaj też,
tak jak z tym deweloperem, w tej chwili kupują ludzie, głównie ci majętniejsi, czyli kupują w tych lepszych lokalizacjach. Dzięki temu też kupują mieszkania czy też nieruchomości, które w tych są droższe niż średnia taka ogólna oferta. Dlatego też, jeżeli widzimy stwierdzenia, że ceny transakcyjne średnie gdzieś tam rosną, no to pamiętaj, że ten wynik może być po prostu zafałszowany tym, że w tej chwili schodzą te nieruchomości droższe, a te tańsze stoją. Jeżeli patrzysz się na ogłoszenia, to też pamiętaj o jednym, że część, w tym deweloperów, podnosi ceny, mimo że tak naprawdę nie mają żadnej sprzedaży. Dlaczego podnoszą? No bo boją się rosnących kosztów i mówią teraz, ojej, teraz to my musimy sprzedać drożej. W ich ofertach te nieruchomości są droższe, ale pójdź negocjować, to wtedy sprawdzisz, czy one są faktycznie droższe, czy nie masz większego jakiegoś upustu, nie możesz uzyskać, czy też nie dostajesz jakichś gratisów, czyli na przykład jakaś dodatkowa komórka, tańsze miejsce garażowe i tak dalej, bo takie manewry również deweloperzy stosują. No i pamiętaj też, że trzeba być ostrożnym. Jeżeli mówiłem o tym, ilu budowlańców jest niepewnych swojej sytuacji, to pokazywałem Wam też w poprzednich audycjach, że nagle wzrosła ilość deweloperów, którzy są niepewni swojej sytuacji. I o ile ci więksi w tej chwili wyglądają w większości dość stabilnie, bo działali wiele lat i mają spore zyski z lat ubiegłych, to ci, którzy niedawno wchodzili na rynek albo wchodzili w takie właśnie inwestycje, które są na obrzeżach, które w okresie hossy były sprzedawalne, ale które teraz mają trudną sprzedaż, to musisz się zastanowić, czy w ogóle ta inwestycja może dojść do skutku, czy zostanie zakończona. Tym bardziej, że tutaj takie ostrzeżenie. Pamiętaj, nowa ustawa deweloperska weszła w życie niemalże prawie rok temu, ale wielu deweloperów dokonywało różnych cudów, żeby sprzedać, czy też zawrzeć jakąś umowę dotyczącą ich inwestycji przed wejściem w życie tej ustawy, co pozwoli im obecnie prowadzić sprzedaż również na zasadach starej ustawy deweloperskiej. I niech to będzie dla Ciebie ostrzeżenie, bo ta nowa ustawa deweloperska, ten fundusz gwarancyjny chroni Ciebie. Ta stara ustawa deweloperska i działanie według tej starej ustawy deweloperskiej już aż tak bardzo nabywcy mieszkania u dewelopera nie chroni. Patrz, z kim zawierasz umowę i czy obejmują Cię przepisy nowej ustawy czy starej, bo w tych niepewnych czasach to warto naprawdę się zabezpieczyć, bo jak sądzę, ten cykl gospodarczy i te perturbacje na rynku, zgodnie z tym, co mówiłem, że cykle w nieruchomościach trwają wiele lat, jeszcze trochę z nami pozostaną. Jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, obrót nieruchomościami, trendy, to co się dzieje na tym rynku, zmiany w prawie, subskrybuj mój kanał, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz słyszeć. Korzystaj ze szkoleń na Symen24.pl, gdzie są szkolenia dla inwestorów i dla pośredników. Zachęcam również do wspierania kanału, bo wspierający zawsze mają coś więcej, mają dodatkowe materiały. Cześć, trzymajcie się.